Trezor Safe 3, Safe 5 i najnowszy z serii Safe 7. Elon wszystkim, witam Was serdecznie na moim kanale. Oczywiście na samym początku zachęcam do tego, aby zasubskrybować mój kanał, kliknąć łapeczkę do góry, zostawić komentarz dla zasięgu i jeszcze przypomnę na samym początku, że ja nie jestem żadnym doradcą finansowym ani inwestycyjnym, a wszystko co mówię na tych filmach jest tylko i wyłącznie moją prywatną opinią. Także krótkie intro i lecimy. Bardzo z tego się cieszę, że będę mógł Wam zademonstrować unboxing tego portfela i pokazać, jak to wygląda w środku oraz porównać go z portfelami, które także otrzymałem. Trezor Safe 3, jak i Trezor Safe 5. Więc porównamy też pokrótce te trzy urządzenia i się zastanowimy razem, dla kogo takie urządzenie może być. Jeżeli chodzi o Trezora, no to otrzymujemy go w formie takiego opakowania. Także zobaczcie, mamy tutaj zalakowane i zalaminowane opakowanie. To jest akurat wersja Bitcoin Orange, czyli on będzie pomarańczowy. Tutaj jest możliwość otwierania pudełka. Mamy taki po prostu do przesuwania i to odlakujemy. Tu znajdziemy informacje na temat numeru seryjnego i tego wszystkiego. Tutaj pod spodem tak samo. Jako ciekawostkę mogę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o Trezora, jest to produkt czeski. I tutaj mamy też informację, że jest Made in Czechia. Także nie wiem, czy wiecie, jak chodzi o Ledgera, no to jest produkt francuski. Jeżeli chodzi o Trezora, no to jest produkt czeski. Przejdźmy już do otwarcia pudełka i zademonstrowania tego, co jest w środku. Tutaj zerwiemy lak i zobaczymy, co kryje w środku te pudełko Trezora Safe 7. Tutaj z boku, tak jak mówiłem, posiadamy coś takiego. Mamy taki feeling, jakby na przykład ktoś kupował nowego iPhone'a lub coś w tym stylu. Otwieramy. Tutaj mamy taki lak, który po prostu tutaj zdejmujemy i odkrywamy naszego Trezora Safe 7. Samo urządzenie jest one największe, jeżeli chodzi o całą serię tych urządzeń Safe 3, jak i Safe 5. Tutaj mamy też informację Made in Czechia. Mamy możliwość Power On i Power Off, ponieważ to urządzenie już posiada wbudowaną baterię. Teraz jeszcze Wam tutaj pokażę, jak to wygląda. Tutaj jest Safe 3, a tutaj jest Safe 5. Więc tak jak widzicie, to urządzenie jest największe, ponieważ posiada swoją baterię. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego w pudełku? Jeżeli chodzi o pudełko, tutaj mamy oczywiście standardowe karteczki. I tak jak w poprzednich wersjach oraz innych portfelach, mamy całą instrukcję obsługi. Mamy też możliwość zapisania kodów SID, kluczy prywatnych. Tutaj mamy całą instrukcję obsługi. Z tego co widzę, jest też w języku polskim, więc osoby, które korzystają z języka polskiego, nie będą miały problemu, aby tutaj z tej instrukcji skorzystać. Przycisk zasilania, Trezor Suite. Mamy też Bluetooth, bateria, żeby miała zoptymalizowaną żywotność, no to jest informacja, by ładować to do 80% przed długim przechowywaniem, czyli żeby po prostu się nam urządzenie nie rozładowało. Bezprzewodowe ładowanie tutaj mamy, zobaczcie, więc to też jest bardzo ciekawa opcja. Nie spotkałem się, żeby te inne portfele miały coś takiego jak bezprzewodowe ładowanie. Tutaj posiadamy karteczkę z możliwością zapisania backupu. Tak jak widzicie, tych karteczek jest tutaj więcej. Mamy jeszcze naklejki. Kabel mamy w formie USB-C do USB-C. No i on jest taki tutaj już owinięty dodatkowo. Te inne kable były takie tutaj gładkie. Także kabelek jest trochę bardziej premium. Tak wygląda całe nasze opakowanie. Mamy portfel, kabelek,
lecimy z tym dalej. Będziemy testować te urządzenia zarówno na komputerze, jak i na telefonie. Próbujemy tutaj włączyć. Coś zawibrowało, ale mamy tutaj czarne, więc zobaczcie. Zdejmę tą naklejkę. Mamy też informację, że powinniśmy się udać na stronę Trezor.io Start. Tutaj mamy Get Trezor Suite, czyli mamy możliwość pobrania aplikacji bezpośrednio z tego urządzenia z kodu QR. No i standardowe informacje. My nie wystartujemy tego urządzenia po prostu bez podłączenia do komputera lub telefonu. Tak jak też widzimy, mamy tutaj naładowanie 64%. Pobierzemy aplikację, podłączymy do telefonu i zobaczymy, jak to wszystko działa. Tutaj jeszcze po dłuższym przytrzymaniu tego przycisku urządzenie nam się wyłącza, a jeżeli klikniemy właśnie kolejny raz, to to urządzenie nam się tutaj włączy. Pobrałem tutaj już oprogramowanie i aby podłączyć naszego Trezora Safe 7 do telefonu, no to trzeba przyciść tutaj przycisk z boku. No i teraz mamy Tab, dajemy Connect, no i pojawia nam się kod. I teraz klikamy tutaj parowanie, tutaj klikamy OK, no i mamy już informację, że Trezor został sparowany z naszym urządzeniem, a dokładnie z telefonem. Klikamy Get Started, no i tutaj mamy, czy to jest nasze zaufane urządzenie. Tak. Mamy też pytanie, czy urządzenie, które otrzymaliśmy, miało tutaj holograf i po prostu plombę dostępną. Tak jak widzicie, plomba tutaj jeszcze jest, ponieważ ja jej nie zdjąłem, bo jeszcze nie łączyłem tutaj z komputerem, ale zrobię to później. Klikamy tak. No i informacja, czy tutaj opakowanie tego urządzenia było po prostu zaplombowane. Tak. Mamy też tutaj informację o firmware, czyli żeby zainstalować najświeższe oprogramowanie do naszego urządzenia. Klikamy zainstaluj. Tutaj coś się już dzieje, coś się instaluje. Mamy informację zarówno na telefonie, jak i na urządzeniu tutaj. Także dajemy temu chwilę i będziemy zaraz dalej działać. O, tutaj już mamy więcej informacji dostępnych na naszym urządzeniu. Mamy Bluetooth, że jest włączony, device, mamy regulacje, mamy about i mamy wipe device, czyli możemy go po prostu wyczyścić. Tak jak widzicie, ja tutaj mam firmware Bitcoin only, ale zobaczymy, czy da się tutaj zainstalować oprogramowanie, które obsłuży wszystkie dostępne kryptowaluty. Urządzenie jest bardzo proste, jeżeli chodzi o to. Tutaj możemy kliknąć Continue i mamy, tak jak widzicie, czy pozwalam na podłączenie się iPhone'a do urządzenia. Klikam tak, podaję tutaj kod na iPhone'ie, który otrzymałem na urządzeniu, bo to chodzi o sparowanie tego urządzenia. I tak jak widzicie, Secure Connection jest utworzona. Tutaj damy Allow. Wszystko ładnie, pięknie nam się tutaj dzieje. Mamy informację o tym, że Trezor jest oryginalny. To jest bardzo ważne po zakupie jakiegokolwiek portfela sprzętowego, aby po prostu sprawdzić autentyczność tego urządzenia, że nie było tam nic grzebane. Jak widzicie, jeszcze plomby nie zdjąłem, a urządzenie już tutaj podłączyłem do naszego telefonu. No i tu mamy też już Tab to Start Tutorial. I mamy informacje związane z tutorialem. Taki tutorial przejdziemy. Use on the screen button to navigate. Tutaj mamy informację, aby używać przycisków na screenie, żeby po prostu przesuwać. No to tutaj to mamy. Tutaj mamy przycisk Power Off, Power On, aby włączyć i wyłączyć urządzenie. Tutaj mamy informację, żeby po prostu opcje znaleźć tutaj w menu i ich używać. Tutaj mamy informację też, co to jest Tropic One, Restart Tutorial, Exit Tutorial, Use Menu to Continue. No i tutaj też mamy informację, że jeżeli chodzi o używanie tutaj różnych rzeczy, no to należy przytrzymać na ekranie, żeby potwierdzić ważne rzeczy. Podobnie tutaj jest też odczucie, jeżeli chodzi o Tangema i aplikacje na telefonie, też trzeba przytrzymać dłużej. What is Tropic 01?
następna generacja chipu, jeżeli chodzi tutaj o Trezora. Hold to exit tutorial. Także trzymamy. No i tutaj mamy już informację, że wszystko zostało dodane i klikamy finish. No i teraz nam się tutaj coś pojawiło na telefonie i mamy możliwość stworzenia nowego portfela, ale mamy też możliwość użycia recovery. No i tutaj jeżeli mamy jakiś backup, no to klikamy continue. No i tutaj też mamy hold. Zobaczcie, wszystko się tutaj nam dzieje. No i mamy możliwość wybrania ilości słów, jeżeli chodzi o przywrócenie portfela. Mamy 12, 20, 18, 24 i 33. Więc takie opcje tutaj są. No ja portfela nie będę tutaj nam przywracał. Chciałem tylko sprawdzić, jak to wygląda. Utworzymy nowy i zobaczymy, jakie tutaj są opcje. I tak jak widzicie, znowu mamy informacje tutaj z telefonu. I mamy tutaj podstawowe informacje. I tak jak widzicie, też jest informacja, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, czy używałem wcześniej te urządzenie. Yes, I have. Connection. Mamy allow. Więc no, bardzo fajnie to działa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i sprawdzanie właśnie tego, czy Trezor jest oryginalny i autentyczny. Dajemy continue. Tutaj znów mamy informacje o tutorialu, więc ja już nie będę tego tutaj wszystkiego przechodzić. Dajemy exit tutorial, przytrzymaj i mamy tutaj informacje o możliwości utworzenia nowego portfela. Klikamy tutaj get started i teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tutaj na starcie mamy też taki po prostu kącik edukacyjny i mamy informację o backupie. Co to jest backup? Tutaj zobaczcie, możemy przewinąć. No i oczywiście backup to nie jest nic innego jak ilość słów, która dekoduje nam nasz klucz prywatny. Przechodzimy dalej. Mamy informację, kiedy potrzebujesz swój klucz prywatny. Tak jak widzicie, kiedy Twoje urządzenie zostanie stracone, skradzione lub na przykład uszkodzone. Jest też informacja, że tutaj każdy z tych rzeczy ma swój cel i tak jak widzimy, jeżeli chodzi o samego Trezora, no to on służy do potwierdzania tutaj transakcji i to jest tak, jak już nagrywałem wielokrotnie, na tym samym urządzeniu my nie trzymamy naszych kryptowalut. Kryptowaluty są na blockchainie. My tylko tego urządzenia używamy do trzymania naszych kluczy prywatnych w urządzeniu, zdekodowania tego właśnie w obrębie tego urządzenia fizycznego oraz do zatwierdzania transakcji. Tak to wygląda. Jeżeli chodzi o backup, no to mamy też bardzo ważną funkcję tej karteczki z tymi słowami, bo to służy do tego, by odzyskać dostęp do swojego portfela. Przejdźmy dalej. Informacja konieczna. Zawsze przechowuj swój backup w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla innych osób. Tak jak widzicie, żeby nie został spalony, zalany, żeby nikt go nie mógł zobaczyć, sfotografować czy podejrzeć. W ogóle zdarza się takie coś, że po prostu dana aplikacja lub telefon nas podsłuchuje. Także tutaj tych słów kluczy nie będziemy przy zapisywaniu dyktować. To jest ważne. My możemy sobie zapisać w ciszy, poza kamerami, poza właśnie na przykład monitoringiem. Nie robimy tego nigdzie w miejscach publicznych, na lotnisku czy gdzieś, gdzie kamery mogą to sczytać. Po prostu jest to nierozsądne. Zapisywanie klucza prywatnego w naszym urządzeniu typu telefon, komputer, na pulpicie lub gdzieś w galerii też jest nierozsądne. Powinniśmy po prostu użyć długopisa, kartki i zapisać ten klucz prywatny offline w formie właśnie fizycznej. Dodatkowo, ewentualnie jeżeli ktoś chce, no to możecie użyć opcji zabezpieczania naszego SID-a za pomocą metalowej płytki. Tą płytkę już Wam kiedyś pokazywałem. Jeżeli chodzi o Keystone'a, on ma taką płytkę, gdzie tutaj możecie sobie ułożyć Wasze SID-y, Wasze klucze na tej płytce. Wygląda to w ten sposób, że tutaj te słowa układacie i po prostu zabezpieczacie. Jest to płytka metalowa,
nie ma możliwości, aby cokolwiek się z tym wydarzyło. To już pokazywałem. Tak jak już mówiłem, jeżeli chodzi o płytkę, no to można użyć Keystona, a można też użyć rozwiązania Trezora, które jest też całkiem spoko. Tutaj mamy rekomendowane opcje backupu naszego portfela. Mamy możliwość zbackupowania portfela za pomocą 20 słów lub oczywiście też jest 24, 12. Trezor tutaj rekomenduje te 20 słów, ponieważ możliwość odzyskania tych kluczy daje głównie tylko Trezor. Zobaczmy, co oni tutaj nam oferują. Mamy opcję właśnie single backup, czyli jedną opcję backupu, 20 słów, a mamy też możliwość użycia tutaj multi-share backup. No i to działa w taki sposób, że mamy więcej backupów, więcej tych słów, a tutaj mamy też zaznaczone, że jest 12 do 16 takich zestawów kluczy, gdzie mamy po 20 słów i możemy sobie po prostu później przywrócić ten portfel w taki sposób, że użyjemy kilku z nich. To o tym też już kiedyś nagrywałem, nawet mam to gdzieś na blogu rozpisane właśnie o tych słowach. No i tutaj mamy jeszcze Legacy, czyli 12 słów, mamy 24 słowa i tutaj mamy tak naprawdę wiele możliwości do użycia. Dodatkowo jeszcze często portfele sprzętowe dają taką możliwość, że możemy nasz zestaw kluczy, tych słów seed, zabezpieczyć dodatkowym hasłem, które my na przykład tylko znamy. Tak jak już mówiłem, Trezor zazwyczaj tutaj daje nam możliwość utworzenia 20 słów i tak to wygląda, jeżeli chodzi o to. Także my standardowo zrobimy tutaj kopię przywracania z 20 słowami. Wybieramy to, jeszcze dajmy wstecz. Tak jak widzicie, single share to jest od razu jest tutaj zaznaczone. My mamy tutaj more option, więc możemy sobie wybrać, ale to jest to i przejeżdżamy dalej. I teraz jest informacja oczywiście o tym, by posiadać długopis, kartkę papieru lub po prostu tą formatkę do wypełniania tych słów, dać sobie 10 minut, no i trzeba być pewnym, że nikogo obok nas nie ma. No i tutaj przytrzymujemy przycisk i będziemy mieli możliwość wyświetlenia tych słów. Klikamy i trzymamy tutaj. Zobaczcie, jest tutaj informacja, że powinniśmy przytrzymać przycisk, żeby kontynuować. Urządzenie nam tutaj wibruje, każe czekać 3 sekundy. No i teraz tutaj generują nam się klucze. Mamy informację, że portfel został tutaj stworzony i tak jak widzicie, jeszcze te klucze nam się tutaj nie wyświetliły. Klikamy Continue. Mamy informację, żeby zrobić backup naszych kluczy prywatnych. Kolejna informacja, jest to 20 specyficznych słów. Klikamy dalej. Nigdy nie przechowuj backupów w wersji tutaj cyfrowej. Także po kolei mamy jeszcze dodatkowe tutaj informacje i to, by po prostu w bezpieczny sposób operować kopiami zapasowymi. Klikamy dalej. No i tutaj wyświetlają nam się słowa. Tak jak widzicie, mamy je tutaj pojedynczo. Ja te słowa zapiszę i później zobaczymy, w jaki sposób my też potwierdzamy tą naszą kopię zapasową. Po podłączeniu naszego Trezora, naszego urządzenia, mamy informację na telefonie, że wszystko zostało podłączone. Oczywiście tutaj mamy My Assets, opcje, tutaj można się zagłębić. Jak widzicie, tak jak mówiłem tutaj na początku, jest to opcja Bitcoin Only, więc ja mam tutaj możliwość odbierania, jak i wysyłania oraz tradowania Bitcoina. Jeżeli chodzi o tradowanie, no to tutaj zobaczcie, mamy Settings, Enable Trading, no i tutaj mamy Confirmation of Location i teraz mamy możliwość tutaj tradowania, swapowania, możemy kupić, więc tutaj pewnie pojawią się opcje kupna za złotówki, czy na przykład za euro, ale kliknijmy złotówki, przejdźmy jeszcze raz PLN, kliknijmy tutaj złotówki, chcemy kupić za 100 zł, no i mamy taką możliwość. Mamy tutaj oczywiście informację, że możemy zapłacić Apple Payem,
Google Payem lub Revolutem. Zmieniając oczywiście lokalizację, będą inne opcje dostępne. Jak widzicie, jeżeli chodzi o coins, no to ja tutaj mam informację, że nie są supported, ale my zaraz spróbujemy tutaj zainstalować po prostu oprogramowanie, które obsłuży mi wszystkie waluty na Trezorze, tokeny na Ethereum, tokeny na BNB, Base i różne inne tutaj sieci. No ale jeżeli chodzi o odbieranie Bitcoina, no to zobaczcie, klikamy odbierz, tutaj mamy informację o adresie, mamy możliwość tutaj oczywiście wyświetlenia całego adresu, możemy kliknąć full adres i tutaj teraz zobaczcie, wyświetli nam się informacja na Trezorze, czy potwierdzamy adres odbioru Bitcoina. Możemy oczywiście tutaj to skopiować i użyć adres do tego, by odebrać sobie środki. Mamy możliwość wyświetlenia tutaj na urządzeniu QR-kodu, więc po prostu mamy możliwość telefonem zeskanowania tego QR-kodu. Wychodzimy, potwierdzamy, tu jak adres nam się zgadza z urządzeniem, które posiadamy, czyli z Trezorem, no to tak samo tutaj na telefonie pojawia nam się możliwość zeskanowania także QR-kodu. Tutaj mamy adres, możemy sobie ten adres nazwać i dać label, który tutaj chcemy. Możemy go skopiować, możemy go w jakiś sposób tutaj udostępnić. Jeszcze tutaj zobaczymy tak, włączyłem tutaj aplikację Trezora i automatycznie urządzenie się też łączy od razu z naszym telefonem, więc całkiem fajnie i sprawnie to działa. Z poziomu telefonu bardzo proste używanie. Idziemy na komputer, będziemy bardziej tutaj kombinować. Zobaczymy, jakie opcje mamy tutaj z Trezorem Safe 7 na komputerze. Będę musiał tutaj zerwać tą plombę, więc zaraz też to tutaj zrobimy. O, tak, plomba zerwana, więc zaraz łączymy kabelkiem tutaj to urządzenie do komputera i zobaczymy, jak to wygląda z poziomu komputera. Te urządzenia dwa działają bez baterii po podpięciu kablem do komputera, więc też będziemy wszystko testować. To urządzenie jest kompatybilne właśnie z telefonem, łączy się poprzez Bluetooth, więc bardzo fajne rozwiązanie dla osób, które no po prostu cenią sobie mobilność i chcą to używać na przykład w podróży ze swoim telefonem, a niekoniecznie z komputerem. Ten kabel na przykład tutaj do USB-C trzeba bardzo mocno wcisnąć, tak aby kliknął. Mamy już podłączone. Bierzemy naszego Trezora Safe 7 i łączymy. Tak jak widzicie, trzeba bardzo mocno tutaj wcisnąć. Ma być klik. I tutaj już przejdziemy na ekran komputera, aby po prostu zobaczyć, w jaki sposób operować urządzeniem na komputerze. Po podłączeniu naszego Trezora, tak jak widzicie, poprosi nas o wpisanie tutaj kodu. Klikamy, wpisujemy, łączy nas tutaj z naszym Trezor Suite. No i oczywiście mamy pewne opcje. Tak jak widzicie, tutaj znajdziemy informację, że nasz Trezor został podłączony. Mamy Activity, mamy opcje. Tutaj są opcje oprogramowania dostępne. Trezor Suite mamy możliwość tutaj aktualizacji do najnowszej wersji. Mamy Device, tutaj są też różne opcje. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, możecie tutaj sobie wygenerować dodatkowe słowo Use Paraphrase Wallet, czyli możemy tutaj kliknąć i wygenerować sobie dodatkowe słowo, jeżeli chcemy, ale ja tego aktualnie nie będę robić. Dodatkowo tutaj mamy jeszcze takie opcje jak tapety, mamy galerię, mamy możliwość wybrania tutaj tapety na urządzenie, mamy możliwość dodania swojego tutaj zdjęcia, mamy możliwość tutaj zmiany oczywiście jasności ekranu, to co na urządzeniu, aczkolwiek tutaj mamy dużo więcej różnych opcji. Tak jak widzieliście wcześniej, to jest opcja Bitcoin Only, więc wchodząc tutaj w opcję Device znajdziemy informację o firmware i tak jak widzicie, ja mam wersję Bitcoin Only, jest up to date i tutaj jest typ. Wcześniej był tu taki przycisk i można było zamieniać sobie tutaj te wersje. Tutaj klikniemy
i przeniesie nas na stronę, gdzie mamy wytłumaczone, o co dokładnie chodzi z tym firmware'em. I tak jak widzicie, wcześniej była możliwość tutaj Switch to Universal. No ja tego nie mam, będę musiał tutaj w takim razie zrobić troszkę inaczej i pobrać z GitHuba poprawne oprogramowanie. Więc tak jak tutaj widzicie, mamy możliwość reinstalacji, ale to, co mnie interesuje, to tutaj opcje bardziej zaawansowane, czyli mamy Danger Area. Możemy wyczyścić urządzenie, możemy tutaj Setup Wipe Code, czyli kod do wyczyszczenia urządzenia i mamy możliwość instalacji Custom Firmware. To mnie będzie interesować. Dajemy instaluj i przechodzimy na GitHuba. Po kliknięciu tego przejdziemy tutaj na stronę GitHuba, gdzie znajdziemy nasze oprogramowanie. I teraz tak, ja miałem tutaj oprogramowanie, jeszcze raz sprawdzimy dokładnie, 2.12.2 Bitcoin Only, a my będziemy potrzebować tutaj 2.12.2 Bitcoin Only i tutaj zobaczcie, mamy 2.12.2 BIN. To jest ogólne oprogramowanie tego Trezora. Tutaj mamy wytłumaczenie właśnie informacji na temat oprogramowania T3W1 Trezor Safe 7 i tutaj, jeżeli chodzi o ogólną wersję oprogramowania, no to mamy tutaj tą wersję, a nie wersję Bitcoin Only. Więc pobieramy tutaj wersję, która została dodana 2 dni temu. Tutaj, jak widzicie, pojawiła się informacja, że mamy bootloader Bitcoin Only. No zobaczymy. Initiate connection. Tutaj zatwierdzamy. No i teraz tak. Mamy informację, że current version jest Bitcoin Only. No a tutaj mamy custom. Seed will be erased. Dokładnie, więc tutaj mamy też informację, że seed zostanie wyczyszczony. No ja go sobie później z powrotem wprowadzę. Dajemy OK. No i tutaj instalujemy oprogramowanie. Tak jak widzicie, wszystko się tutaj poprawnie nam instaluje. I to jest akurat też fajne i zasługa tego, że jest open source. Także chwilę czekamy i po chwili powinniśmy mieć już tutaj oprogramowanie, które obsłuży nam wszystkie kryptowaluty. Mamy successful. Restartowane urządzenie jest za moment. Tutaj klikamy Tab. Znowu połącz. Reconnect your Trezor. Także tutaj musimy odłączyć i podłączyć ponownie. Tutaj ze względu na to, że zainstalowałem nowe oprogramowanie, to nie będziemy robić recovery, tylko damy Create New Wallet. Do wyboru znowu Single Backup, Multi, Legacy. Tutaj możemy wybrać 12 lub 24 słowa. Tutaj zaznaczamy, że wszystko się zgadza. Create Backup na urządzeniu. Znowu musimy przytrzymać. Każe mi czekać, żeby wszystko się tutaj zrobiło. Mam informację, że wallet created. Także ja zapisuję słowa i zaraz do Was wracam. No i zobaczymy, czy wszystko przebiegło poprawnie. Tutaj add coins i tak jak widać, teraz już możemy tutaj dodawać kolejne coiny. Dodamy Solanę. Trochę tych kryptowalut tutaj jest. Dajemy confirm. No i tutaj na naszym urządzeniu coś się dzieje. Po chwili tutaj mamy już dodane sieci. Przejdźmy w Ethereum. Tutaj odbieraj po sieci Ethereum. Mamy możliwość pokazania całego adresu. Na urządzeniu to samo. Potwierdzamy i mamy Continue w aplikacji. Mamy też, widzicie, tutaj możliwość stakingu. Są tokeny, więc jeżeli mamy coś innego na Trezorze niż samo Ethereum, tylko jakieś tokeny na Ethereum, no to będzie można tutaj nimi zarządzać. Zaraz też spróbujemy wykonać testową transakcję. Ja tutaj na Tangemie mam troszkę Ethereum na sieci Base, więc robimy tak samo i tutaj mamy ten adres. Pokaż cały, confirm. Tutaj po prostu sobie ten adres zeskanuję. Po chwili już tutaj mam informację, że wskoczyła mi
transakcja, jeżeli chodzi o Ethereum, a my jeszcze tutaj spróbujemy odebrać sobie na Base'ie USDC. Także klikamy jeszcze raz Base, dajemy odbierz. Tu teraz widać już skoczył token. Mamy tutaj dostępny token, czyli USDC. Tutaj mamy możliwość swapowania tego, więc kliknijmy to, wybierzmy, że chcemy Ethereum, dajemy max $1. A i mamy prowajdera, zobaczcie, mamy All, mamy CEX i mamy DEX. To są anonimowe swapy, a tutaj Change Now. Aktualnie nie ma tak, że jest od razu potrzebne te KYC, można wykonywać te transakcje do pewnego momentu. My wybierzemy tutaj 1 inch. Zobaczcie, najwyższa cena, najniższa cena tutaj, więc wybieramy sobie DEX i zrobimy swapa tutaj na DEXie. Wybierzemy 1 inch Classic. $1907 za 1 Ethereum, więc finalnie dostaniemy 0,0052433, a jak tutaj wybierzemy Fusion, no to mamy, widzicie, mniej do otrzymania, czyli czym niższa cena, tym lepiej dla nas, ponieważ wymieniamy to taniej. No i teraz dajemy set and approve spendings, czyli tutaj zaznaczamy, że chcemy dać po prostu approve'a dla tej transakcji wewnątrz, żeby ją wymienić. Klikamy kontynuuj. No i tutaj pojawi nam się informacja na Trezorze, tak jak widzicie, żeby to potwierdzić. Także tutaj klikamy continue, dajemy continue, mamy informację, że jest to $1 na base, klikamy dalej. No i tutaj jak klikniemy i przytrzymamy, no to transakcja zostanie wykonana. Chcemy zamienić naszego tokena USDC na Ethereum, więc dajemy send. I teraz robi nam się po prostu ta transakcja. Transakcja została wykonana. Nas interesuje ten swap, żeby tego dolara zamienić. No i znowu mamy informację, że wymieniamy $1 na tyle i tyle Ethereum. Tu mamy slippage. Wszystko się zgadza, dajemy confirm, no i tutaj na naszym Trezorze pojawia się informacja, żeby to potwierdzić. Klikamy OK, mamy informację, co będzie robione, klikamy, że jest OK i jest swap. Tutaj przeglądamy, czy wszystko się zgadza, klikamy confirm, jeżeli wszystko się zgadza, przytrzymujemy i wykonujemy transakcję. Tak jak widzicie, mamy informację, że transakcja została wysłana do 1 incha. No i teraz czekamy, aż to wszystko zostanie przetworzone. Jeszcze jakby coś się działo, no to zobaczcie, mamy tutaj informację o możliwości kontaktu z supportem, ale wszystko poszło sprawnie. Swap successful. Przejdźmy teraz tutaj i tak jak widzimy, mamy tutaj informacje na temat naszych transakcji. Była proof, była tutaj transakcja USDC do Ethereum i tak to tutaj wygląda. Aplikacja jest bardzo prosta w używaniu i wygląda mega prosto. Zobaczcie, download, jeszcze zrobimy tutaj na koniec aktualizację całego oprogramowania Trezor Suite. Zobaczymy, czy coś się tutaj nam zmieniło, czy po prostu jest tylko i wyłącznie jakaś aktualizacja. Update and restart. See what's new. A tutaj mamy tylko informację, co jest nowego. Można stakeować, swapować i robić różne rzeczy. Większość kryptowalut, jak i tokenów, które my tak naprawdę potrzebujemy, no to Trezor nam tutaj obsłuży. Musicie pamiętać, że tutaj mamy oczywiście sieci, no i na tych sieciach później dodajemy tokeny, tak jak ja to zrobiłem tutaj. Jeśli ktoś z Was chciałby na przykład kupić tutaj Bitcoina lub Ethereum poprzez kartę, no to wchodzicie, wybieracie walutę, która Was interesuje, kwotę, którą tak naprawdę chcecie zapłacić i w czym chcecie zapłacić. Tu na przykład macie PLN, polski złoty, 1000 złotych na przykład. No i macie możliwość tutaj użycia karty kredytowej, Google Pay. Takie mamy tutaj
kursy walut. Jeżeli ktoś chce używać to w taki sposób, no to jak najbardziej można. Tutaj, tak jak już wcześniej pokazywałem, mamy na przykład Revolut. Najtaniej Ethereum wychodzi, czyli widzicie, te dość mocno tutaj kroją. Revolut ma najtaniej. Jeśli interesują Was kryptowaluty, które obsługiwane są przez Trezora, no to znajdziecie tutaj na głównej stronie. Sporo osób też pytało, czy można łączyć Trezora z różnymi dodatkowymi aplikacjami. No i można. Tutaj możecie sobie też sprawdzić, że na przykład Ethereum, mamy tutaj możliwość podłączenia Trezora do MetaMasku, jak i Rabi Wallet. Pamiętajcie, że wiele informacji znajdziecie na stronie www.hajsoholicy.pl oraz moim personalnym blogu www.marekporwoł.pl. Wybór portfela to, który Wy sobie sami kupicie, jak i który będziecie używać, należy tutaj już w 100% od Was. Ten materiał ma tylko Wam pokazać możliwości, dostępne opcje oraz ewentualnie pomóc w Waszym wyborze. Dzięki wielkie za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że był dla Ciebie pomocny. Jeśli tak, zostaw suba, zostaw komentarz. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymaj się, cześć!